Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia mojego drugiego vloga z serii wycieczek, które odbyłem w trakcie wymiany. Tym razem odwiedzimy zachodnią część Sumatry, znaną jako Ranah Minang, czyli ziemię ludu Minangkabau. Chociaż podróż ta trwała zaledwie 5 dni, była niezwykle intensywna pod kątem przeżyć i doświadczeń, przez co nie zapomnę jej nigdy. Jeszcze raz zapraszam Was do krainy tysiąca uśmiechów, niezwykłej architektury oraz najsmaczniejszego jedzenia pod słońcem. Halo, halo, dzień dobry. Ja zaraz zaczynam kolejnego tripa. Dzisiaj lecę do Padang, czyli do stolicy Sumatry Zachodniej. No będzie to coś więcej niż zwykła podróż, zwykłe jeżdżenie, przynajmniej dzisiaj, dlatego że dostałem zaproszenie od Uniwersytetu Sumatry Zachodniej, żeby przyjechać i opowiedzieć o moim doświadczeniu jako student studiujący za granicą i uczestniczący w wymianie. Dlatego też jestem taki mega wystrojony. Razem z Maud, która też ze mną jedzie, zostaniemy odebrani z lotniska i zawiezieni na uniwersytet. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało, ale spróbuję trochę ponagrywać. Lot z Kuala Lumpur do Padang trwał niecałą godzinę. Leciałem zrelaksowany, wiedząc, że ktoś będzie czekał, żeby odebrać mnie i Maud z lotniska. Tym kimś była Ibu Ike, wicerektorka Uniwersytetu Andalas. Tuż po dotarciu na miejsce zabrała ona nas na tradycyjny lunch w stylu Padang. Ini adalah makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat. Ini ada belut atau ikan panjang. Kalau ini ayam bumbu, dikatakan ini ayamnya digoreng tapi dikasih bumbu dari kelapa yang diparut kemudian disangrai. This is the most delicious food in the world. Rendang. Rendang. Dan kalau mau makan di rumah makan Padang, Anda hanya bayar untuk apa yang Anda makan. Jadi kita tidak akan bayar untuk ini semua. No. So you have several choices. So you can select which one. To jest moja nowa ulubiona rzecz. Nazywa się dendeng w lokalnym chyba języku. Nie widziałem tego nigdy wcześniej, ale to jest też wołowina, jak rendang. W podobnym kolorze, tylko ona jest suszona, taka bardzo cienka, jak chips. Dosłownie się to jak chips. Jest bardzo krucha, ale tak? No, chrupia i zajebiście smakuje jak rendang. I Bójkę teraz wytłumaczy, co zrobimy zaraz. Halo. Jadi hari ini kita baru saja dari bandara dan sudah menikmati makan siang. Sekarang kita perjalanan menuju kampus Universitas Andalas. Jadi nanti Ian dan Modi itu akan memotivasi bahwa belajar di luar dari kampung halaman kita itu adalah sesuatu yang challenging, menantang. Przed chwilą nam powiedzieli, że 160 osób przyjdzie. To jest dużo. Po sesji Q&A oprowadzono nas po kampusie. Przy okazji dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy o kulturze Minangkabau. Minang people, they express their love with doing some act of service. Also giving something or take care of someone you love is how you show your love in. So by actions, not by words. Yeah. Minang tidak pernah mengatakan I love you. Never. Untuk bertiga sini Bunda foto. Bilang main foto dong. Ya? HP-ku Keturunan dari ibu. Yeah. So a child is part of their mother family. Yeah. For example, my mother tribe is Jamba. Yeah. So my tribe is Jamba. Yeah. So that's my child. Yeah. But in Minang, boys cannot give their tribe to their kids. Oh, It's wow. just their mother. Yeah. Śpimy w takim guest house'ie typu Sharia. Hotele Sharia są po prostu hotele, które funkcjonują zgodnie z zasadami szariatu, tak? Czyli na przykład nie sprzedadzą ani szynki ze świni, ani piwa.
No i teoretycznie też nie powinni pozwolić parze, która nie jest małżeństwem, żeby mieszkać w jednym pokoju. Nie wiedzieliśmy, że to jest hotel Sharia, ale jak tylko się to okazało, się trochę przestraszyliśmy, ale Ibu powiedziała: dobra, nie bójcie żaby, ja to załatwię. Poszła tam do recepcji i ustawiła wszystkich do pionu jak trzeba. Selamat pagi. Jesteśmy w tym momencie w busie z Padang do Bukit-Tinggi. Mamy około 10, wyjechaliśmy o 8 rano. No i teraz się tłuczemy. Jest mega niewygodnie i ciasno, ale za to cena to było tylko 60 000, czyli jakieś 3 euro. Your height is a blessing or a curse depending on the place, but in Indonesia I think it's sort of a curse. It is a curse. It's not a blessing at all. Okazuje się, że nie ma innego sposobu, żeby dotrzeć tam, gdzie chcemy dotrzeć, niż wynajmując skuter. Chcieliśmy to zrobić jutro na cały dzień, okazuje się, że dzisiaj też wynajmiemy, ale dzisiaj tylko jeden. Jutro 2, dzisiaj 1, tylko jako środek transportu, nie dla fanów. Pierwsze miejsce zatrzymujemy się przy kanionie Sianok. Tutaj jest jego panorama, miejsce widokowe, w ogóle z widokiem na tę górę z tyłu. Podobnie jak w innych miejscach w Azji Południowo-Wschodniej, tutaj też byli Japończycy w trakcie II wojny światowej i też się fortyfikowali, dlatego że mieli Indonezję pod okupacją. Tunel był w stanie przetrzymać eksplozję półtonowej bomby, więc przypuszczamy, że to jest pewnego rodzaju schron. Jest też napisane, że 1000 osób maksymalnie może przetrzymać i że schodzi na głębokość 40 metrów pod ziemię i jest o długości 1,5 kilometra. Poleciłbym to miejsce każdemu, kto jest fanem tuneli i lubi w nich być sam, bo nadal ani jedna osoba tutaj się nie pojawiła. Jesteśmy kompletnie sami. Wyszliśmy, ale chyba powinniśmy wrócić tą samą drogą, bo jest tutaj dość dużo małp. Chyba że usunął się z naszej drogi. No masz prezent. Małpa chce więcej, bo pani rzuciła żarcie. Monyet suka makan apa? Ini buah? Ya, buah-buahan. Oh. Segar atau sudah busuk? Yang segar lebih baik. Ini dibeliin tadi di pasar. Ambil. Kenapa ibu beri makanan buat monyet? Kasihan, Ah, kasihan. Dia lapar sama dengan kita. Ibu baik hati. Hah? Ibu baik hati. Ya, kita merasakan dia kan sama dengan kita bernyawa kan. Nah, dia lapar. Ini lapar juga. Yeah, can you explain to the camera how does it work when you want to fill the tank? You just do this. Yeah, so you just honk and someone will come to you. Zastanawialiśmy się, jak to działa, bo są takie mini paliwowe budki przy drodze, które należą prawdopodobnie do po prostu właścicieli sklepików takich przydrożnych, ale nie wiadomo, czy one są samoobsługowe, czy nie samoobsługowe, ale nie są, teraz wiadomo. Mas, boleh? Indonezja też ma swój wielki mur, tak samo jak Chiny. Mur Koto Gadang i wygląda tak. Stąd roztacza się z kolei bardzo dobry widok na kanion Sianok. Wszystko tutaj dookoła porasta taka puszcza. Jest bardzo dużo małp, które wszędzie skaczą po drzewach. Ciągle widać kątem oka jakieś poruszenie tam wśród tych liści. Przyjechaliśmy do miejsca, z którego podobno jest najlepszy widok na całą dolinę w tym kanionie Sianok. I obiekt ten już mi się podoba, bo ma tradycyjny dach właśnie, tak jak widzicie. I tak jak mówiłem, zawsze muszą być 4 po bokach i najczęściej też jeden po środku idący do przodu.
I tak wygląda najbardziej typowa konstrukcja dachu w stylu Minangkabau. Jesteśmy w centrum Bukit Tinggi i to jest chyba taki centralny plac, do którego ludzie przychodzą wieczorem, żeby sobie posiedzieć i się spotkać ze znajomymi. W jego centrum stoi taka wieża zegarowa, a my kombinujemy, co jutro będziemy robić. Chwilę później poszliśmy spać do hotelu. Tej nocy przekonaliśmy się o tym, że naprawdę trzeba uważać na hotele zlokalizowane obok meczetów. Dzień dobry. 10 godzina. Było 3 godziny przerwy i teraz znowu zaczął. Pójdziemy do innego hotelu. Bo to była noc, no w dupę. Nie było dobrego snu. Warto powiedzieć, że tak jak to poranne gadanie trwało ponad godzinę z minutami, to teraz też już to trwa dość długo, już 30-40 minut. Jeżeli on robi coś takiego przy każdym wezwaniu do modlitwy, to znaczyłoby, że gość w ten sposób hałasuje przez 5 bitych godzin w ciągu dnia. Siedzimy na śniadaniu i ogarniamy rzeczy. Doszliśmy do wniosku, że nie ma szans i musimy przespać się dzisiejszą noc w innym hotelu, więc szukamy. Szukamy hotelu na jutro, bo nie ma. Szukamy transportu na jutro, bo nie ma. To zaraz trzeba będzie jeszcze znaleźć skutery na dzisiaj. Także wszystko jest robione, powiedzmy, na bieżąco. Look, someone occupied our scooter. I don't think we're going anywhere. No, lecimy. Jesteśmy na Puncak Lawang, czyli wzgórzu Lawang, w punkcie widokowym, z którego roztacza się widok na jezioro Maninjau. No, jest to chyba jezioro o podobnej genezie co Lake Toba. Też jest w takiej niecce, dlatego że to jest prawdopodobnie po prostu jedna wielka kaldera, która kiedyś eksplodowała i teraz mamy jezioro. Mijaliśmy po drodze całkiem sporo takich małych poletek z truskawkami, które tutaj sobie rosną, widocznie dzięki temu, że jest tutaj trochę chłodniej, jesteśmy dość wysoko. Więc jemy truskawki z widokiem na jezioro Maninjau. No, powiem szczerze, że to jest chyba najładniejsza sceneria, w jakiej kiedykolwiek jadłem truskawki. Naszym ostatecznym celem był brzeg jeziora Maninjau. Chociaż jezioro było już w zasięgu wzroku, zjechanie do niego zajęło nam jeszcze około pół godziny, dlatego że musieliśmy zjechać po bardzo krętej serpentynie. A gdy dotarliśmy na miejsce, zupełnie przypadkowo trafiliśmy do restauracji prowadzonej przez niejakiego pana Jeżozwierza. Zoo. So my nickname Mr. Porcupine. Why Mr. Porcupine? 35 years ago I coming from small village, not educated. At the time I working as guide, yeah. At the time in Indonesia, thousand guide, every guide do same thing. I make something different. I always wear necklaces from porcupine spine, from crazy idea. My name 35 years ago until now mentioned it in Lonely Planet book, in German guidebook, in French guidebook until now. Mamy takie ogromne szczęście. Pan Jeż jest jednocześnie restauratorem
biznesmenem, przedsiębiorcą, największą atrakcją turystyczną tego regionu, jak sam stwierdził, i uwaga, jeszcze uprawia marakuję u siebie. So it's a tree or a bush like This this? is a kind of lian, Uh-huh. lian tree. But wait, this is also a passion But fruit tree. This is the avocado tree, but I'm planting next and they climb the tree. Ah, Yes. but it's the same plant here and there. Same plant. Same plant. Same plant. It's the best fruit in the world, Mr. Porcupine. You agree? Yes, agree. Yeah. Yes, because more vitamin, eh? Yes. No, także kupiłem marakuję, tak jak chciałem, poprosiłem pana o 2 kilo, on powiedział, dobra, to czekaj, muszę zerwać z krzaka. No i idzie, poszedł, zrywa teraz. Pan Jerzy Ozwierz opowiedział nam również mit założycielski kultury Minangkabau. Legenda, którą zaraz usłyszymy, jest odzwierciedlona w wielu aspektach życia, a szczególnie w architekturze Minangkabau. That is Minangkabau. It means winning buffalo fighting. Yes, winning buffalo fighting. Minangkabau. Kabau. So long time ago, between West Sumatra King and Java King want to fight to make the war. Yeah. Yes, and West Sumatra King decide better we make buffalo fighting Yeah. than real fighting. Yeah. If real fighting kill a lot of many people, Yeah. and okay, they decide to make buffalo fighting. From West Sumatra, the king they take the baby buffalo. Yeah. From Java, they take the biggest one. Yeah. And from West Sumatra, they put the knife on the head. Yeah. When start fighting, the small one think the biggest one, the mother, they want to suck the milk, and they kill the big one. Oh. Okay. It means the roof like this, one the horn of big buffalo, Yeah. and the other one horn from the small buffalo, and the stick in middle, it means the knife. The night. Ah, so it's because of the legend. Legend. Okay. Pan Jerzy Ozwierz, nie mając innych klientów, non-stop zabawiał nas różnymi opowieściami, przez co trochę się zasiedzieliśmy. Gdy wreszcie opuściliśmy jego restaurację, pojeździliśmy przez chwilę wzdłuż brzegu jeziora, a potem rozpoczęliśmy drogę powrotną do Bukit Tinggi. Słonko już zachodzi za horyzontem i powiem szczerze, że w błyskawicznym tempie się zmienia temperatura i jest już dość brutalnie zimno. They're not friends. Musuch. Huh? Hey. Be nice. Yeah. Be nice. Wow, już mieliśmy odjeżdżać, ale zauważyłem, jak pięknie słońce odbija się w wodzie i w tych polach ryżowych. Nie mogliśmy się powstrzymać, stwierdziliśmy, że no, musimy poczekać, aż zajdzie słońce do końca, bo wygląda to teraz tak, po prostu obłędnie. Really pretty. Od ostatniego nagrania minęły 2 minuty i już nie ma widoku. No i jesteśmy z powrotem w Bukit Tinggi po chyba godzinie jazdy po ciemku. A teraz stoimy w kolejce na stacji benzynowej, dlatego że musimy zwrócić ten motor z pełnym bakiem. Jest osobna kolejka dla samochodów i dla skuterów. No i skuterów jest dużo więcej, więc będziemy chyba długo czekać. Teraz przede mną jest aż tyle ich. Za mną jest jeszcze nawet trochę. Tym razem sami namierzyliśmy miejsce, bo już nie mamy nikogo, kto by się nami zaopiekował. No i wygląda to tak, jak powinno wyglądać, czyli dostaliśmy na początku talerz ryżu i potem pan przyniósł tutaj szereg półmisków. Teraz zrobię POV, jak wygląda stół. My w ogóle to robimy tutaj dość mało ortodoksyjnie, dlatego że jemy sztućcami, a przeważnie się tak nie robi. Przeważnie się je szczypczykami, rączką. No i jak ktoś już sobie zje i chce na przykład, nie wiem, podać komuś rękę czy coś, to nie wypada dawać brudnej, dlatego zawsze w restauracjach Padang właściciele dbają o to, żeby klient miał jak obmyć rączkę i do tego służy ta miska. Zawsze dostaje się miskę z ciepłą wodą, gdzie można obmyć swoje szczypczyki. Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj jest piątek i za chwilę wyruszymy z panem Namanda Dadek, ja? Dadek. O, to jest pan Dadek i zaraz z nim pojedziemy zwiedzać. Najpierw do pałacu Pagaruyung, a potem do kanionu Harau. I pan nam będzie wszystko pokazywał.
Jadi saya di sini selaku pendamping desa namanya. Pendamping desa itu tugasnya untuk mengawasi kegiatan di desa. Masing-masing desa itu ada anggaran 1 M lebih kurang. Duit itu tuh sebelum menggunakannya kita musyawarahkan dulu ke masyarakat. Kita kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama untuk memusyawarahkan untuk apa gunanya dana ini. Contohnya masyarakat membutuh buat jalan. Sekarang kita perbaiki, kita cor. Oke, kalau masyarakat memintakan sesuatu yang tidak diakseptasi oleh pemerintah, Itu dialokasikan, memang ada aturannya. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Yang boleh itu tuh diarahkan ke untuk menunjang ekonomi. Ada unsur agamanya, misalnya membangun musola itu nggak bisa. kita sudah lama terjebak di kemacetan. Ya, susahnya mengemudi di Indonesia kalau ada mobil ya. Iya. Pika to jest taki placek z papki, który się wkłada potem do takiego kotła i się to piecze pod ogniem. I mam smak bananowy i smak cukrowy. Mega dobra. Ada gula tambahan? Enggak. Sudah diaduk. Ini udah masak, langsung dimakan. Oke. Dan apa namanya lagi? Apanya? Bika. 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 Iya, namanya bika. Jesteśmy już przy pałacu Pagaruyung i teraz zauważyłem, że jest tutaj mega dużo flag, które dosłownie są takie same jak flaga Niemiec. Byli Holendrzy, to teraz przyszli Niemcy. Wygląda to bardzo śmiesznie. Bundesrepublik Deutschland teraz ma posiadłości kolonialne, ale tak naprawdę nie. To jest po prostu flaga tego byłego królestwa Pagaruyung i w sumie też obecnie te kolory są używane jako kolory kultury Minangkabau. Kenapa ada banyak pasangan Ya. Jadi biasanya rumah adat Minangkabau ini semakin banyak yang tanduk nih, semakin tinggi statusnya. Aha. Bardzo bogato zdobiony jest ten pałac i to nie jest tylko tak w ten sposób pomalowane, ale to jest tak wyrzeźbione w drewnie, to jest wszystko z drewna. To nie jest oryginalny pałac, tylko to jest replika, już trzecia, dlatego że dwie wcześniejsze, czyli oryginalna i pierwsza replika, spłonęły. I nic dziwnego, bo to jest wszystko z drewna. Absolutnie wszystko jest całkowicie z drewna. Teraz czas wskoczyć w tradycyjne ciuszki. Sudah lama nih yang Aku sudah siap untuk menikah. Kalau abang akaknya mau pasangan, kita cari sama abang dulu ya. Tunduk nggak apa-apa. Oke. Itu biasa aja. Kalau enggak dia jatuh ke belakang. Cantik sekali. How heavy is that? It's okay. Actually, Yeah. you look like a peacock. Dan apa situasinya dengan sawit? Ada sawit di sini di Sumatera? Ada plantasi sawit? Ada sawit. Tapi di tanah Minang juga? Ya, tanah Minang nggak ada sawit. Tapi biasanya sawit itu tumbuh tempat daerah gambut. Gambut. Iya. Daerah Sumatera Barat kan daerah tidak bergambut. Jadi ada orang menanam. Kenapa orang Indonesia selalu pikir hidung orang bule lucu? Hidung kami panjang?
Bukan lucu, mancung. Mancung apa itu? Ke depan gitu. Jesteśmy mega wymęczeni po całym dniu w samochodzie, ale nadal jest jeszcze jasno, jest jeszcze czas, żeby coś zrobić. Zaraz dojedziemy na miejsce tutaj. Jesteśmy w Kellogg's 9 i to jest jedna z miejscowych atrakcji. Fajnie się tak wije, kręci w kształcie takiej ósemeczki. Tam na dole się zaczyna i się wjeżdża tutaj. W sumie fajniejszy jest widok chyba tam dalej na przełęcz niż sam wiadukt. Okej, mała korekta. Chyba w atrakcyjność tego miejsca nie chodzi o sam wiadukt, tylko o to, że to jest bardzo malowniczy przesmyk, który jeszcze jest idealnie wstawiony na zachód, dzięki czemu zachód słońca wygląda super. Ingin rasanya mengulang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Walau dirimu kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień w kanionie Harał. Zobaczmy, jaki można zobaczyć widoczek na klify z naszej toalety. Wczoraj się śmiałem, że nie ma sufitu, pomyślałem, że to po taniości zrobione, ale teraz myślę, że może to było zrobione specjalnie, żeby móc się cieszyć takim widokiem. Welcome to Indonesia. We are from MTS N5 50 kota in Payakumbuh. Me and my students. Yes. One more. Bardzo dobrze jest podróżować w towarzystwie Maud, bo przynajmniej ja mam spokój. Może i sam byłbym jakimś tam celebrytą czy atrakcją, to w porównaniu do niej nie mam żadnego podjazdu. Are you recording this? Yes. I'm a little bit scared. So far, everything under control. I'm here. Just the last part. Just the last part. Trzeci wodospad dnia, ale tym razem będziemy robili coś wyjątkowego. Uwaga. Piknik. Użyję łyżki, nie mamy noża. No. Zawsze skapuje sok, nie da się inaczej. O, no i mamy. Niestety,
ten dzień był naszym ostatnim pełnym dniem na tej wycieczce, a następnego dnia mieliśmy wylatywać. A że zapuściliśmy się głęboko w głąb Sumatry Zachodniej, drugą połowę dnia zajęło nam dotarcie z powrotem do Padang. No, jesteśmy w Padang. No, Sumatra Zachodnia spełniła moje oczekiwania zdecydowanie. Uważam, że było warto tutaj przyjechać i nie zawiodłem się w ogóle. Największym atutem tego miejsca są nie te rogate dachy, nie słynne jedzenie, ale ludzie, bo mam wrażenie, że tutaj spotkało mnie jeszcze więcej bezinteresownej uprzejmości i serdeczności niż nawet tam wcześniej przy jeziorze Toba. Także tego nie zapomnę nigdy. Także tak, dziękuję Sumatro i do następnego razu.